Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolumbii. Jesteśmy w małej miejscowości Leticia i dzisiaj się z tej miejscowości już wyprowadzamy. To jest nasz ostatni dzień, ostatnia nocka była wczoraj. Lecimy jakieś 2 godziny bardziej na zachód Amazonki. Ale jeszcze przed wyprowadzką muszę zrobić ważne zakupy dla nas. Może nie na jutro, może nie na pojutrze, ale już za 3 dni będziemy potrzebować te rzeczy, które kupię dzisiaj. Muszę kupić na początek patelnię i widzę, że już znalazłem. Biorę raczej tą. I jeszcze jakiś garnek muszę wziąć, to będzie garnek i tutaj widzę, że też mają noże, więc jakiś scyzoryk też mi się przyda. I jest w sumie najważniejsza rzecz, którą potrzebujemy, czyli taka rumuna. Biorę jeszcze taki 9-metrowy przedłużacz, przyda się też. I jest gwiazda dzisiejszego dnia, czyli rumuna, no tak 3/4 zapakowane. My dzisiaj wyjeżdżamy, takie plecaczki tylko bierzemy ze sobą, zostawiamy tamte 2 walizki, tą rumunę i lecimy. 2 dni? 2 dni myślę. Lecimy. Okay. Wychodzimy na szybkości z naszego hotelu. Mamy 40 minut, żeby dojść do portu, ale jeszcze musimy szybko zjeść jakiś obiad po drodze. Tutaj mamy knajpę taką dobrą i no, serwują dość tanie obiady. W sumie najtańsze, jakie jedliśmy. Dostaliśmy już nasze pierwsze danie, zupę. Smakuje trochę jak polski krupnik. Do tego Marcin dostał limonkę. Ja sobie doprawiam właśnie limonką, bo uwielbiam te zupy z limonką. A co to za napój? Próbowałeś? Limonada. Chyba tak, limonada dzisiaj. No i tutaj jeszcze mamy resztki ze wczoraj. W sumie cały obiad, kolację ze wczoraj, bo na pokoju nie zjedliśmy. No i tak, nie wiemy teraz, czy to dokończyć, czy co. No ale czekamy na drugie, może jakieś będzie miks. Tak, mam 15 minut, żeby tam dojść. Jest i nasze drugie danie. Ja mam wołowinę, groszek, ryż, banan i surówka. I ja mam, a Marika ma to samo. Mam to samo dzisiaj, tak. Tak, Marika poszła w wołowinę. Gratuluję. Mam nadzieję, że częściej będzie grać. My już ruszyliśmy w trasę, patrzcie jakie tutaj zajechane tuk-tuki stare. Wyciągają co się da, tutaj drugi, a tam znowu po tamtej stronie stare telewizory jeszcze, patrzcie jakie wielkie. Zwróćcie uwagę, w czym pani siedzi, sprzedaje banany na ulicy, siadła sobie w miskę całą dupą, patrzcie, i siedzi. I wyrobiliśmy się czasowo, jak Marika podliczy minuty, to zawsze będziemy na czas. Jesteśmy w porcie, właśnie idziemy, teraz się zgłosimy tam gdzieś do biura, tak, ale ja idę jeszcze zobaczyć, jak tutaj te łajby wyglądają, bo mnie to zachwyca za każdym razem, jak je widzę, jak to tutaj funkcjonuje. No dzisiaj tak samo, rzeka bardzo nisko. Tutaj jest ten migracyjny Kolumbii, tutaj widzicie. Tutaj trzeba przyjść po pieczątkę w paszport, jak się wypływa z Kolumbii. No bardzo mało wody. Doszliśmy już pod naszą firmę. Są 3 tutaj, które wypływają do Puerto Nariño. Akurat dzisiaj wypływa ta, innego dnia kolejna i jeszcze innego dnia kolejna, także są dogadani tutaj. A cena jest zawsze ta sama i o tych samych godzinach wypływają. A tutaj macie godziny, jak będzie was to interesowało. Pani nas gdzieś prowadzi. Aha. Tam mamy gdzieś iść. Pani nas wysłała. Mieliśmy z kimś iść, ale mówi, że mamy iść sami, także mamy 10 minut przejść przez tą wyspę całą. No i tutaj taki jest most, tam zaraz, a tego jeszcze nie widzicie, my gdzieś tam go kawałek widzimy, o teraz. Także przez tą rzekę przechodzi taki most zbity z desek, z belek jakiś, zaraz zobaczymy jak wygląda. Mari została tam w porcie, ja wyszedłem poszukać jakichś przekąsek na podróż, będziemy płynąć niespełna 2 godziny. Zobaczcie tutaj jak sprzedają drewno, normalne takie do palenia i też węgiel drzewny. Czas opuścić ten port, idziemy na ten most, ale jeszcze chcę wam coś pokazać. Tutaj w ogóle dzieciaki się bawią całe życie, wiecie, przy wodzie, przy porcie i tutaj też jest taka barka, też na takich ogromnych palach, jak widzicie od spodu. Widzicie? I jak ta woda idzie do góry, no to wiadomo, że gdzieś tam się to podnosi wszystko, ale dobra, to ja tam dalej nie idę. Idziemy tutaj na ten most. Pani nas straszyła, mówi, że ona nie odpowiada za ten most, że jak my przejdziemy i się utopimy, to ona nie odpowiada, ale widać, że jest elegancko. Gorzej będzie, jak we dwójkę tam ludzie idą, już tak wyczaiłam, teraz nikt nie idzie, więc przechodzę. Ja przechodzę przynajmniej, a ty to ja chcę. Jedną deską, a ja będę szedł drugą. Mariczka trochę tam się przeraziła. Aha, pan wyprzedził, dobra, proszę bardzo, niech pan sobie idzie. Dawaj, dawaj, śmiało, Mari. Może tam mnie panowie przepłyną na drugą stronę. No, mogą cię przewieźć, jak podpytasz. Albo tą łódeczką. Ostatnio też przechodziliśmy, chodź. Szefowa ma lekkie problemy. Śmiało, śmiało, teraz nikogo nie ma. Poczekaj, za tobą jeszcze ktoś idzie. A tak, tutaj transport się odbywa. No i właśnie Leticia ma roszczenia co do wyspy Santa Rosa właśnie w Peru, bo im ta rzeka tutaj zaczyna maleć, jak można to tak powiedzieć. Oni muszą tutaj właśnie wypływać małymi łódkami, żeby te większe łódki, którą my płyniemy, ona jest trochę większa, żebyśmy mogli płynąć, musimy przejść na drugą stronę. A kiedyś wypływało stąd wszystko. Jakiś lokalny Marikę prowadzi.
Już końcówka. Jesteś już, Mari, już nie ma wody. Jest, szefowa, dałaś radę. Aż takie ciężkie to było? O matko boska, ale dałaś radę. Już, to już nie będzie takich. Już. Aż się trzęsiesz cała. Nogi mi się tam trzęsły, dlatego się bałam przejść. Ale ten pan był dobry, no. Pijany, ja nie wiem, ale po prostu go tam motywował mnie, mówił, dawaj, idziesz. Ale, o Jezu, no, ciężko. No, nie wydaje się na tak ciężki most, ale przez to, że nie ma tego po bokach czego się oprzeć w razie W, nawet nie bałam się, że spadnę do tej rzeki, tylko nie wiem czego w sumie. Tam jedne deski się bujały trochę. No, strach ma wielkie oczy, to mówią. Dobra. Z tamtej strony tej rzeki te budynki są w większości już murowane, a patrzcie tutaj jak na Santa Rosa, wszystko drewniane, widzicie? Te domy niektóre to do remontu niedługo będą, patrzcie. Tutaj nawet nie ma okien, po prostu coś tam stawione, zbite. Pani jakaś lokalna nam tutaj pokazuje drogę, bo nas zostawiono tutaj w sumie, że mamy sobie sami trafić. Przyjrzyjcie się tutaj jeszcze raz tej zabudowie. Patrzcie, tu jakaś mała dziewczynka. No życie tutaj powoli płynie. Jest kolejna przeprawa przez jakieś bagna. O, patrzcie na tamte chaty. I to też widać, że w tych chatach tutaj cały czas ludzie mieszkają. O kurde, patrzcie. Jak ona to zrobiła? Doceniajmy, co mamy. Te deski też tutaj, ta chyba nie, ta jest dobita tutaj. No ładnie. Na tą uważaj tutaj, bo tato się tak dung robi. Tak, to zaraz będę w błocie. O, widać, że nie ma nic. Jak pęknie nade mną, bo ja ciężki jestem. Przemiła pani tutaj mieszka. Też mają taką drogę zrobioną do domu, bo tutaj cały czas błoto. Powiedziała nam, że mamy iść tam prosto i już dojdziemy. Tutaj kolejny dom, patrzcie. I też na dole same bagno. Nawet nie wiadomo... Aha, tam jest dojście, deska na dole jest. Czyli nie z tej strony, tylko gdzieś z tamtej strony od tych domów przechodzą. I podejrzewam, że ten mały biały budynek, który tutaj widzicie tak lekko po lewej stronie, no to jest wychodek. I kanalizacji tutaj na 99,9% nie ma, więc podejrzewam, że to co tam leci, no to leci w dół. Te deski już lepiej wyglądają. Tutaj chodzi się już jak po torach w Polsce kiedyś. Ale my ta sytuacja ze Matko stresem. boska, ty dzisiaj nie zaśniesz. Chyba nie tyle adrenaliny, no. Idziemy. Klapek, ale by było... Dobra, mam. Bym nurkował w tym bagnie zaraz. Jesteśmy kawałek dalej, też mijamy takie domy. Tutaj w ogóle nie widać żadnego domu, żeby był murowany, ale też im się nie dziwię, no bo to wszystko musi być podniesione. Ta rzeka jest naprawdę nisko i Amazonka właśnie tam też jest nisko. To wyobraźcie sobie, jak ta Amazonka się podnosi do góry, to tutaj pewnie jest sporo wody. Ten kolega, co Marikę przeprowadzał, też daliśmy mu jedzenie, zadowolony. O, tam mnie woła. I tą rzekę, którą już tu widzicie, to jest Amazonka, a tam byliśmy. Tam jest Peru. Ostatnio odwiedziliśmy 3 kraje, czyli Kolumbię, Peru i Brazylię w jeden dzień. A to co to? To wygląda jak jakaś łódka? Miejsca do siedzenia? To pływało kiedyś? Zaraz zobaczymy. Albo to służy jako przeprawę, jak tu woda się podniesie. Tak, tam jest jakaś bramka, widzicie? Woda się podniesie. Tu pewnie aż statki przypływają do tego miejsca i to też się podnosi z wodą, bo to jest kołek taki dość suchy pewnie i wtedy można przejść. A tutaj widać jakiś przystanek jest. Podpływają pewnie łódki i wypływa się dalej. No niezła trasa tutaj jest przez jakieś trawy teraz. O, jest tam kolega. Powiem wam szybko, jest w 1:30, nie, w 1:30. A kolega tutaj już cieplutki. Gracias, my friend. Jezu. Okej, teraz zejście w dół. I tak wygląda ten przystanek wodny. Tutaj jest jakaś rodzina, może tutaj śpi, gotuje, jest jakaś restauracja. Przystanek, ludzie czekają, kolega tutaj się kręci. No i wydaje mi się, że tą łajbą będziemy płynąć. Patrzcie, w rzędzie są 4 miejsca. Ona jest trochę szybsza niż taka duża łajba. Są tam 2 silniki z tego co kojarzę, tak. 2 konkretne. Pani teraz wyczytuje pasażerów i po kolei się wsiada, a nie, że tam jak bydło, wiecie, że wszyscy się pchają. Pani wagę przyniosła, bo można ze sobą mieć tylko 15 kilo. Tutaj zlicza, patrz, na Bluetooth to działa, nie ma żadnego połączenia. A ile ja ważę z plecakiem? 100. Pan tutaj przyszedł, 32. 17 więcej. Zaraz zobaczymy ile za kilogram. Podpytaliśmy, tysiaka kosztuje kilogram nadwagi, czyli macie 10 kg nadwagi, 10 000, czyli za każdy kilogram 90 groszy wychodzi. Wsiadamy, pani nie chciała wyczytać twojego imienia. Idziemy, dobra, do środka. Patrzcie jaka łajba. Sporo ludzi już wsiadło, po kolei wsiadają gdzieś tam miastami też.
Po prawej stronie więcej ludzi siada, więc nie wiem, czy po prawej stronie nie widać więcej, lepiej. Tutaj ktoś wodną taksówką jeszcze podpłynął. O, akurat, na łódkę, zaraz odpływamy. Zobaczcie, jakie zanurzenie ma ta łódka. No dosłownie 15 cm. Jakby tu była jakaś większa fala, to tej łódki nie ma. Kolejna taksi podpłynęła i widać, że te osoby to raczej od razu z lotniska, bo jeszcze naklejki na torbach są. Kapitan powoli odpala łajbę i startujemy. My już mamy też kamizelki założone, bo pani powiedziała, że inaczej nie wypłyniemy. Maria, zresztą wszyscy. Chodziła jeszcze i upominała, proszę pana, proszę tu założyć. Akurat nie do nas, my bardzo posłuszni dzisiaj założyliśmy od razu, ale tutaj obok pan szukał jeszcze swojej kamizelki. The night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few 100 miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. I only slowed down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. Yeah, I'm running wild. Devil rolling down the road, riding on the storm, living like I'm dying slow. Mamy pierwszy postój i lekkie problemy, że tam kolega mi, że nie podpłynie, bo rzeka opadła znowu, rano też ponoć była wyżej, ale jakoś podpływa. Ma pan przejść przez jakieś łódki, z tego co zrozumiałam, właśnie do tej łódki, mówi, że będzie przeskakiwał. No jakoś trzeba sobie radzić. Kolega przejdzie na tą drugą łódkę i tam ktoś po niego podpłynie, bo tam są jakieś mniejsze łódki, bo to jeszcze kawałek ma do brzegu. Stoi teraz na łódce, tam słyszę gwizdże po kogoś, żeby ktoś przypłynął jakąś małą łódką. O, ktoś biegnie tam. No takie warunki tutaj są. Kolejny stop, ale tutaj już jest pomost. No, można nazwać to pomostem. Takie deski, jak myśleliśmy po nich. Mamy kolejny postój, ale tutaj już jest zrobiony jakiś taki port. Nawet budynek jest. Dopłynęliśmy, widzicie? Od razu kolega wchodzi do środka. Widzicie tam tego zwierzaczka? A nawet dwa. Czarny i jasny. Świnie mają nawet. Patrzcie, na takich balach. Kolejny postój i to też fajnie rozwiązane jest, bo tu jest tylko taka kładka zrobiona. Nic dookoła nie ma. Na beczkach nawet niebieskich, widzicie? Podpłynęliśmy, zostawiliśmy towary, a tam ktoś sobie przypłynął łódką, wiedział, że my tu przypłyniemy i odbiera towary. I gdzieś tam sobie będzie płynął dalej do siebie. Mamy kolejny postój, tam jakaś wioska jest w dżungli i zobaczcie, co tutaj ta Amazonka nosi. Te wszystkie kłody, drewna, te korzenie, to wszystko niosło, tylko jak zaczęła opadać, no to wiadomo, że to, co tam było, to zostało. Chwila postoju i odpływamy, tam pan coś kombinuje, robi takie nabrzeże, żeby te te łódki się trzymały. Mamy kolejny postój i tutaj już widać jakąś większą społeczność. Wydarzenie w takiej wiosce, zobaczcie, ludzie przyszli, łódka dopływa. Jeszcze z 2 razy Amazonka się podniesie do tego poziomu i patrzcie, te drzewa polecą, ta chata poleci. Ta łajba ciekawa. To pewnie na ryby wypływają czymś takim, bo tam widziałem, że jest waga właśnie i tam skupują pewnie ryby. Widzicie, jak młodzi ryby już łapią? Sieć ma, zaraz będzie zarzucał. Jesteśmy w wiosce Puerto Esperanza. Młodzi rybacy biegną tutaj, może któregoś mama przypłynęła. Tak, mama. Tutaj macie stację benzynową. Kawałek dalej jakiś sklep. Tutaj w sumie nie wiadomo co, ale też jakaś chata. Widać, że sporo rzeczy tutaj jest porozwalanych.
Tak się wie, że prysznic w Amazonce. Wiaderkiem się polewał. Tą łódkę, którą tutaj widzicie, to jest ambulans. Tutaj dobrze widać, jak ta rzeka opadła, bo patrzcie. Tutaj cała ta trasa, tam trzeba dojść i ta rzeka aż tam dochodzi pewnie, jak jest wysoko. Tam widzimy, że coś się pali, ale to raczej nie jakiś grill dla nas, tylko coś tam chłopaki chyba pracują. O, widać garnek jakiś, coś się gotuje. Lekko ponad 2 godziny i jesteśmy w Puerto Nariño. Witajcie! Taki port jest tutaj zbudowany, idziemy na górę, ale patrzcie na ten konar. Moim zdaniem to nie, że ktoś sobie go przyniósł, to pewnie jak rzeka była wysoka, już wam to mówiłem kilka razy, no to ten konar tutaj został, jak rzeka zaczęła opadać. Okazało się coś, ale to zaraz wam opowiem. Dobra, idziemy na górę i też się okazało, że musimy tutaj coś zapłacić. Okazało się, że jeszcze musimy zapłacić po 20 000, czyli 18 zł za osobę, za to, że możemy sobie tutaj wejść. No właśnie, do tej wioski. Mamy już zapłacone i co miła niespodzianka, nawet nie wiedzieliśmy, płynęliśmy, był internet, to Maryka zarezerwowała hotel i pani wysłała z hotelu po nas pana z łódką, że nas odbierze. Mieliśmy iść na pieszo z 15 minut od miasta, bo to gdzieś tam w tamtą stronę do dżungli, ale miło. To jeżeli wyjdziemy sobie do miasta szybciej. Tak, zostawimy te plecaki i wyjdziemy na spokojnie. Tak, coś zjeść, zobaczyć jak wygląda ta wiocha. Jest i nasz konduktor, wsiadamy i płyniemy. O, jeszcze jedna osoba z nami płynie. Jesteśmy już na łodzi i nasz też konduktor już wsiada i płyniemy. Ta łódź lekko się wygiąć, cała chodzi. Jedyna. Ja myślałem wcześniej, że oni tam coś gotują, a moim zdaniem oni to smołują, żeby nie przeciekała. No to płyniemy, mam nadzieję, że my tak nie będziemy musieli robić po drodze. Na nabrzeżu małe łódeczki pozostawiane, pewnie używają do transportu ludzi albo do łowienia ryb, a tamta dalej, widzicie, to wygląda jak jakaś mieszkalna, tam można mieszkać, nawet jakiś hamak chyba rozwieszony, widzę dobrze. Zobaczcie, to wszystko na takich balach i czeka na wodę, aż przyjdzie wyższa, żeby można było pływać. 2 słowa dla telewidzów. Stresujący wyjazd w dżunglę? Trochę tak, trochę tak. Najgorsze to są przejścia przez rzekę i te łódki póki co. Mam nadzieję, że żadnych pająków po drodze nie będzie. Tutaj jest jakieś wejście do hotelu, ale to jeszcze nie nasze. Tutaj widzicie, jak się chata zawaliła. I my akurat tutaj dopływamy. A co to jest? Nie mówcie, że tutaj wodę pobierają stąd i pompują, przeczyszczają. Albo dobrze Mari mówi, oczyszczalnia, może tutaj 2 oczyszczają. Kto wie? Jesteśmy już na lądzie, trzeba przejść po takich deskach lekko i teraz już do góry. Tutaj widać, że ktoś mieszka w tych domach. Wygląda na to, że jesteśmy. Hotel w dżungli. I tak to jest, i tak to wygląda. Tam jakaś wspólna przestrzeń widzę, a tutaj gdzieś pewnie jakieś pokoje. Patrzcie, kto nas tutaj przywitał. Jakie 2 wielkie papugi. Wychodzimy z tego pokoju. Jose, co ty tam robisz, Jose? Dziwne te papugi tutaj. Pan powiedział, że zaraz pan pokaże nasz pokój. Mają tu kilka tych domków. Fajnie, bo to jest oddalone od miasteczka, od tej wioski. Jakieś 15 minut z buta. Nie mieliśmy w planie iść do dżungli, a wylądowaliśmy w dżungli, więc fajna niespodzianka. No i tak jesteśmy w dżungli cały czas. Ojej, kolejna, zobaczcie. Ojej! Ale konkretna, patrzcie. Jakie kolorowe, to dzikie papugi. To... Przecież tego nikt tutaj nie trzyma. Ale numer, patrzcie na nią. Ale piękna. A widać, że one takie starsze już. Ojoj! Lulo. Ojej! Ta jest grzeczna, widać. Ale jest konkretna. Ej, Lulo! Au! Lulo! No. Ale twardy ma ten dziób. Ale ty jesteś piękna. Ola, mówisz coś po polsku? Ktoś cię nauczył polskiego już tutaj? No to chyba jeszcze nie. Będzie miała okazję się podszkolić. Nie? Lula? Jak piraci z Karaibów. Papuga na ramieniu. Ej, Lulo! Chyba musisz ją odstawić teraz gdzieś. No, Nie wiem, Lulo, ja nie chcę, tutaj, proszę. Tutaj, o. Tak? Oj. Tutaj, Lulo. Hop. No, Lulo. No, chyba nie chcę cię puścić teraz. Lulo, puść mi. Puść mi teraz Marcina. Koleżanko. No, Lulo, schodź już. Schodź sobie. Nie pozbędziesz się teraz jej. Lulo, jak ja mam cię zgonić teraz? Może gdzieś tu, Lulo. Tu też nie wejdziesz. To pani chyba ją trzeba oddać się. Lulo. Oj, No, nie Lulo. podoba jej się, że O. ją zostawiasz. O. No Lulo, przywiązałaś się. Ja wiem, że ci się podoba Marcin, ale zaraz. No tak. Ciao, No. później. Później, tak.
Papuga nas tutaj też przywitała na naszym domku, pokoju. Tu jest nasz pokój, ale zaraz zobaczymy jak wygląda. Aha. Tak, 2 łóżka i 1. Ale się napierzyła teraz. Oj, dzień dobry, okej, spokojnie. Co ty byś chciała ode Lulo? mnie? Lulo? Coś jej odwala wieczorem. Ola, Ola, koleżanko, Ola. Ale w tamtą stronę nie idziemy, chodź, ja cię odstawię już. Lulo coś mało gada. Tutaj, chodź. Lulu nie chce zejść z Mariki. Ajajajaj. No Lulu. Zostawiamy wszystko, plecaki, sprawdziliśmy internet, tutaj mają w takim pomieszczeniu wspólnym, bardzo dobry internet mają, jak na taką dżunglę, pewnie Starlink, a my idziemy właśnie już do tej miejscowości, do której przypłynęliśmy i mamy jakieś 15 minut na pieszo. Jaka piękna trasa, dżungla, palmy tam widzicie z przodu też są. To dość popularne, że właśnie w takich wioskach mają boisko zrobione, do kosza też było, ale jak widzicie kiedyś, tutaj już nic z tego nie zostało, ale w gałę można nadal pograć, siatka jest nawet w bramce. Tutaj mamy ciekawy znak. Psy, niebezpieczne psy od godziny 9:30 wieczorem do 4 rano. Dziwne mają te psy w tej dżungli, ci powiem, że godzinowo są tylko niebezpieczne, a później okej. No dobra, weźmiemy, zapiszemy to sobie. No właśnie. Tu widzę, bo od razu jest jakaś szkoła. Boisko wam pokazałem, jest tutaj. Jest jakaś tam, taki widzisz? Tak, tak. Coś do ćwiczeń, jakieś sprzęty. Tam siłownia, tak, tak, szkoła jakaś. Takie domy mijamy, zobaczcie, murowane. To lepiej wygląda niż te domy na tej wyspie, co szliśmy na tą łódkę. Tam jest jakiś drewniany, ale tylko przód. Z tyłu widać, że są jakieś cegły. Tutaj jest drewniany cały. Zwróćcie uwagę też na to, jakie tu kable idą, patrzcie. To może być jakiś kabel, nie wiem, internet, u góry wiadomo elektryka, a tutaj nie, tak mi się wydaje, że jakiś internet albo coś. Po drodze mijamy też cmentarz i tutaj widzimy, albo ktoś był nowo pochowany, albo gdzieś tutaj ktoś wykopał kogoś. Tak to wygląda, bo widać, że świeżo ziemia ruszona, a nic nie ma, żadnego krzyża, nic, więc może to jakiś stary grób. Tutaj też dalej, zobacz jak są ułożone, nie kwiaty, tylko jakieś liście. To też jakby przykryty świeży grób był. Tak, mają jakieś pewnie swoje tradycje, w jaki sposób to robią. Tutaj drewniane, tam widać jakieś murowane. Cały czas prawie jest taka droga, tylko mały odcinek nie było wyłożone to kostką. I weszliśmy do jakiejś wioski. Jeszcze to nie jest te Puerto Nariña, ale też, patrzcie, domy drewniane z jednej i z drugiej strony. Ale życie tu tak powoli płynie, patrzcie, ludzie sobie uprawiają jakieś tam rzeczy, kury biegają. Tutaj w zagrodzie akurat. Zobaczcie, jakie szkiełko wielkie. 40 cali jak nic, albo i lepiej. Lepiej mi się wydaje. A to jakiś bar zrobiony, albo sklep. Bo tam widzę piwo, Coca-Cola. A, no tak, no popularne przecież. W Kolumbii jak jest telewizor, to jest bar, można sobie usiąść, wypić piwo. Kolejne boisko do grania w gałę i koszykówkę. Kurczę, więcej takich boisk niż w Polsce na tych wioskach. No, U mnie na wsi czekamy i czekamy na orlik. może w końcu się wezmą. Może będzie, tak. Doszliśmy już do tej miejscowości w 20 minut. Tam jest sport, widzę. Przypłynęliśmy tam. Idziemy teraz tutaj trochę do centrum. Tam się coś dzieje, może coś sprzedają do jedzenia. Czy my jesteśmy w Tajlandii? No. Idziemy teraz deptakiem do morza? No to wygląda. Ale tu jest, no nie spodziewałam się tego i naprawdę już po raz kolejny mam ochotę powiedzieć, że czuję się jak w Tajlandii. Tak, trochę palm, trochę kokosów, muzyczka tam widzicie gra. Coś się zaczyna dziać. Tam widziałem już wcześniej grille rozpalają. Zeszliśmy tym deptakiem w dół i patrzcie. Tutaj jest droga wzdłuż rzeki Amazonki. Tam sporo młodzieży. Tutaj jakiś klub. Można sobie pewnie jakiegoś drinka strzelić. Kawę też widzę sprzedają. Tutaj patrzcie, z prawej strony mała miejscowość. To jest kolejne boisko. Też można w gałę, tak, gałę i w kosza pograć. Zakryte jak pada. Można się schować, pewnie jakieś mecze tutaj rozgrywają. Tutaj boisko trawiaste. Patrzcie ile gra chłopaków i nawet dziewczyny. No i do tej pory się śmieją Kolumbijczycy z 3-0. Oczywiście z nas, z Polaków, bo na Mistrzostwach Świata przegraliśmy z Kolumbią ostatnio 3-0. Piękny zachód nam się zaczyna robić. My idziemy właśnie trochę bliżej Amazonki. Jeszcze musimy tutaj pokonać, bo tu wszędzie błoto, wszędzie jakieś kładki porobione. My naprawdę myśleliśmy, że to jest większa dziura, a przyszliśmy teraz do supermarketu i zobaczcie ile tutaj jest rzeczy. No to jest coś większego, jak Santa Rosa, jak byliśmy wczoraj. Tak. Jakby tutaj się więcej dzieje, więc to jest jakby dżungla. Przecież tu trzeba dopłynąć. To jak 2 albo 3 żabki wygląda. Tak. I jeszcze w tym sklepie wymieniamy pieniądze, bo się zgapiliśmy i wzięliśmy brazylijskie, pamiętacie, z bankomatu za darmo, chciałem powiedzieć, bez prowizji oczywiście. No i wymieniamy tu trochę gorszym kursie, ale Gracias. pani nam wymieniła brazylijskie na pesosy, bo nie mamy nawet za co wrócić w takim razie. Gracias, muchas A gracias. jeszcze chcemy jutro popłynąć gdzie nie gdzie, także musimy to no właśnie zrobić w taki sposób. Kilka złotych w plecy, ale no popełniliśmy błąd, więc trzeba za to zapłacić. Dokładnie. Ale nam się trafiło, poznaliśmy tutaj O Włocha, matko. który sprzedaje, Ale patrzcie, słucham. pizzę. Ciepła jeszcze?
No ciepła. Ja biorę też kawałek. Szybko się działo, że nie zdążyłem dokończyć, o co chodzi z tą pizzą. Tutaj mieszka Włoch. Robi wycieczki, jakieś tam różne rzeczy i też nie wiedzieliśmy, że pizzę sprzedaje na mieście i go spotkaliśmy. 5000, 4,50 wychodzi taki kawałek pizzy. No i tak się wkręciliśmy, że wzięliśmy sobie po 2, bo szukaliśmy właśnie jakieś coś na kolację. To rewelacja. Jeszcze chrupiąca, ciepła. O. Jeszcze drugą mama, już o trzeciej myślę. Kolega jeszcze tutaj się rozstawił z grillem. Zaraz zobaczymy, co on tam grilluje. Widzę jakieś ryby, kurczaki, banany. Zobaczcie, takie całe rybki. O, tutaj pan odpalił lampę. I co to jeszcze ma? A kiełbasę. Wracamy już do naszego hotelu. Czuję się jak jakiś konkwistador 500 lat temu, który tu przybył. Ciemno. No ciemno. Tak, a to jest kawałek od naszego hotelu do miasta. No po drodze była do tej pory dobra droga, ale teraz już nie ma latarni. No i Jakieś kawałek światła już tam idzie. były jeszcze domy, a teraz mamy taki kawałek przez dżunglę. Jeju, to już wszystko straszy, co tutaj wlatuje. Spokojnie. A Ale- teraz najwięcej zwierzaków wychodzi na polowanie, No. takich drapieżników. Za to, jak byliśmy na pustyni, nie widzieliśmy tylu gwiazd co dzisiaj. Po prostu dzisiaj jest przepiękne niebo, nie ma właśnie tylu świateł tutaj, stąd dlatego można dojrzeć wiele gwiazd. Zobaczcie jeszcze, jakie piękności do nas przychodzą. Małpeczka, jedna mama, drugie dziecko. I tutaj też je zobaczycie, patrzcie, one tutaj przychodzą podobno codziennie spać. O, słodkie, zobacz. tam są też malutkie. Tu Marcin, Gdzie jest jeszcze? tu przytulone. O jacie, ile ich jest. O, tutaj. I z tyłu tam dalej. Ale świetne. Dokładnie. Brak słów. Mnie rozkłada coś, mam zatkany nos, a gardło mnie też boli, zaczyna boleć i tak się słabo czuję, więc podejrzewam, że rano będzie taki zjazd lekki. Dobrze, że wzięliśmy jakiś tam paracetamol, coś takiego, to zaraz tutaj coś zaaplikujemy i mam Tak. nadzieję, że rano będzie lepiej. Aczkolwiek, no właśnie, z takim, jeśli człowiek się źle czuje, no to zresztą jakiś gorący w ogóle jesteś i taki czerwony. Ale niech to was nie odstrasza, żeby przyjechać do Puerto Nariña, bo to nie ich wina. To wina pewnie klimatyzacji, której długo nie było i ostatnio dostaliśmy klimę i No, nie rozłożyło. tak, także miejmy nadzieję, że jutro wstajemy pełni sił obydwoje i że uda nam się zrobić przynajmniej jedną z założonych tutaj rzeczy. Dokładnie. Bo jest tutaj w okolicy kilka rzeczy fajnych do zrobienia. Tak, można po stronie Kolumbii, można też po stronie Peru popływać sobie łódeczką, także jest co robić tutaj. Tylko weźcie pieniądze. Właśnie. No dobra, to na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy, że z nami byliście. Do następnego. I trzymajcie za mnie kciuki, żeby jutro było dobrze. Dokładnie. Cześć. Pa. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today